Cześć! Dzisiaj na warsztatowym stole gości urządzenie, które dla wielu fanów audio jest świętym graalem budżetowego hi-fi lat 90. Właścicielem wzmacniacza jest pan Przemysław, którego serdecznie pozdrawiam. Zanim jednak zdejmiemy obudowę, musimy wyjaśnić jedną kluczową kwestię. Pionier A400 to nie jest ten sam model co A400X, choć z zewnątrz wyglądają niemal identycznie, a literka X mogłaby sugerować ulepszoną wersję, w rzeczywistości to dwa różne modele konstrukcyjnie brzmieniowo. Klasyczna 400, którą dziś serwisujemy, to ta pierwotna, bezkompromisowa wizja inżynierów, która zyskała status legendy dzięki swojej niespotykalnej przejrzystości. Model X był próbą ugrzecznienia tego dźwięku, co dla wielu purystów było krokiem w tył. Ten egzemplarz wymaga kompleksowego podejścia. Czas zrobił swoje. Potencjometr trzeszczy, selektory kapryszą, a dźwięk stracił tę słynną ostrość i precyzję. Przeprowadzę pełną rewitalizację od pomiarów kondensatorów przez walkę z bardzo rzadkim dziś potencjometrem głośności. Sprawdzę zimne luty, a później chemicznie przywrócę sprawność każdemu stykowi w torze audio. Mówiąc chemicznie, mam na myśli rozebranie przełączników i wykonanie poprawnej kąpieli. Postaram się przywrócić mu blask, by znów mógł zawstydzić współczesne konstrukcje, no i oczywiście cieszyć ucho właściciela. Pionier A400 to owoc niezwykłego eksperymentu. Japoński gigant zamiast projektować kolejny wzmacniacz w laboratorium w Tokio, postawił na współpracę z brytyjskimi audiofilami i inżynierami. Cel był jasny: stworzyć wzmacniacz, który nie będzie miał nic wspólnego z japońskim barokowym stylem lat 80. A400 miał być surowy, szybki i wierny nagraniu. Zintegrowany wzmacniacz Pionier A400 trafił na rynek wiosną 1990 roku i spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem w Wielkiej Brytanii. Częścią tej dynamiki był fakt, że japońskie wzmacniacze do tego czasu były traktowane w brytyjskiej prasie z dużą podejrzliwością. Po prostu dlatego, że nie były szczególnie audiofilskie. Na przykład Pionier SA7800 sprzed dekady był raczej produktem mainstreamowym, jaskrawymi wskaźnikami mocy i włącznikami do regulacji barwy dźwięku. A 400 jednak taki nie był. Był znacznie bardziej ukierunkowanym produktem, który od razu nawiązał do brytyjskich audiofilskich wzmacniaczy zintegrowanych. Brak regulacji barwy był radykalną zmianą jak na japońskie konstrukcje z początku lat 90. Nie posiadał też żadnych innych funkcji poza niezależnym przełącznikiem źródeł i wkładki gramofonowej. W tamtych latach model ten celował w brytyjską wersję Nime Night 2, Mission Cirrus 2 i podobnych, ale oferował solidną japońską konstrukcję, której brytyjskie odpowiedniki nie dorównywały w swojej cenie. To właśnie połączenie brytyjskiego minimalizmu audiofilskiego z japońską jakością sprawiło, że A400 był wyjątkowy. Urzekł on brytyjską prasę hi-fi, co skłoniło magazyn What Hi-Fi do przyznania nagrody, a Hi-Fi Choice również wsparł jego inicjatywę. Krążyły opowieści o tym, jak przebijał on zestawy przedwzmacniaczy mocy za ponad 1000 funtów. Mały A400, sprzedawany za 240 funtów, sprzedał się w liczbie prawie 30 000 egzemplarzy w ciągu kilku lat, co było ogromnym sukcesem. Pod względem jakości Pionier zdobył prawie 13% całego brytyjskiego rynku wzmacniaczy. Spójrzcie na ten przedni panel. To definicja audiofilskiego minimalizmu. Brak regulacji tonu wysokich, brak osobnego pokrętła balansu, brak zbędnych filtrów. Mamy tylko włącznik power, przełącznik pętli magnetofonowej, selektor źródeł, potężne pokrętło głośności z dzieloną gałką osobno dla lewego i prawego kanału oraz tutaj w rogu przełącznik wkładki MMMC dla gramofonu. W zasadzie można powiedzieć, że jest to deklaracja ideowa, dźwięk ma być czysty, a nie korygowany. Z tyłu wzmacniacza producent także poszedł w prostotę. Wejście gramofonowe, wejścia line tuner oraz CD oraz wyjścia i wejścia dla magnetofonów DAT oraz tape, jedną parę wyjść głośnikowych, która oferuje możliwość podłączenia kolumn od 4 ohmów do 16 i te terminale głośnikowe obsługują banany, także możemy się podpinać wygodnie i elegancko. A dalej mamy tabliczkę znamionową oraz przewód zasilający, który jest podłączony na stałe.
Chciałbym tylko dodać, że egzemplarz pana Przemysława, poza tutaj kilkoma ryskami, tutaj jakaś taka delikatna wgniotka, jest w świetnym stanie wizualnym. Front nie nosi żadnych oznak wytarć. Wnętrze A400 to prawdziwa lekcja ergonomii. Centralnie umieszczony radiator, który działa troszeczkę jak ekran oddzielający spory transformator od czułych układów wejściowych. Widzimy tu wysokiej klasy komponenty, jak na przykład kondensatory Elny, tranzystory osadzone na charakterystycznym dla pioniera w tamtych czasach radiatorze o strukturze plastra miodu, a także możemy zauważyć, iż każda ścieżka na płycie głównej jest zaprojektowana tak, aby była jak najkrótsza. Dowodem tutaj są przełączniki wlutowane bezpośrednio na płycie, które poruszane są tutaj tymi długimi taśmami, które za to są podłączone tutaj na froncie bezpośrednio do napędów. Zanim jednak zacznę mówić o legendarnym brzmieniu, trzeba jasno powiedzieć jedno. Każdy Pionier A400, który dziś trafia na warsztat, ma za sobą ponad 30 lat pracy. W takim wieku nie ma mowy o cudach bez solidnej diagnostyki, więc całość zaczyna się od pomiarów, a nie od zgadywania, czy ten komponent będzie dobry, czy go wymienić, czy nie. Kolejność wykonywania prac serwisowych jest sprawą indywidualną. Ja rozpocznę od pomiaru kondensatorów. Bardzo często okazuje się, że na pierwszy rzut oka wszystko wygląda poprawnie, natomiast parametry mogą być dalekie od fabrycznych. W tak minimalistycznej konstrukcji kondensatory mają ogromny wpływ na dynamikę, stabilność i kulturę pracy wzmacniacza. Po odkręceniu dolnej pokrywy mamy pierwszy rzut oka na laminat, gdzieniegdzie jest wygrzany, tu w tym miejscu i tu w tym miejscu. Sprawdzę, co się znajduje u góry, a także możemy zerknąć na tranzystory mocy. Jeżeli chodzi tutaj o pastę, to niestety jest ona bardzo twarda. Odpadają takie grudy, więc tranzystory będą potrzebowały nowej pasty. Myślę, że zacznę od demontażu tych największych kondensatorów, chociaż one relatywnie nie są wcale takie duże, ponieważ mają tylko po 10 000 mikrofaradów. Widać, transformator robi całą robotę. Jeden z kondensatorów już wyciągnąłem. On znajdował się tutaj. Trzeba było się pozbyć tego kleju jeszcze przy drugim kondensatorze. Dopiero zacząłem wydłubywać ten klej. Tam już zdążyłem prawie wszystko oczyścić. No i mamy nasz kondensator o pojemności 10 000 mikrofaradów Elny. Podepniemy sobie go i sprawdzimy. ESR 0,03, pojemność 9209 mikrofaradów. Kondensator jest w bardzo dobrej kondycji. Jeszcze zdemontuję tamten drugi i przeprowadzę pomiar. Później zajmę się tymi mniejszymi. Szczególnie interesują mnie kondensatory, które znajdują się tutaj w tej części bliżej radiatora. Tam jest najwięcej ciepła i tam największe kłopoty mogą występować. Drugi kondensator już wyleciał. Zdążyłem go podłączyć. 9296 ESR na tym samym poziomie, czyli 0,03 ohma. Bardzo dobry wynik jak na 30-letnie kondensatory. Natomiast ja zawsze to powtarzałem, że tak na dobrą sprawę nie liczy się wiek tych kondensatorów, tylko ilość godzin przepracowanych w tym wzmacniaczu. Producent zawsze określa w swojej karcie produktu dopuszczalną liczbę godzin przed wystąpieniem potencjalnej awarii. W tym wypadku kondensatory są w bardzo dobrym stanie. Ja usuwam do końca ten klej i lecimy dalej z tematem. Słuchajcie, tyle ile mogłem, to wyskrobałem tego kleju. Zwykła plastikowa kostka wystarczyła do tego, żeby wyskrobać i nie porysować laminatu. Zanim wlutuję kondensatory, mam tutaj bardzo dobry dostęp do przekaźnika terminali głośnikowych. Zaraz go wylutuję i sprawdzę, czy on nie jest przypadkiem hermetycznie zamknięty, ale nawet jeżeli jest, to chciałbym sprawdzić stan jego styków, w razie czego jest przekaźnik Omrona, w zasadzie jego zamiennik odpowiedni, więc gdyby się okazało, że ten przekaźnik jest zamknięty hermetycznie, to nie będę go rozcinał, rozwiercał, tylko po prostu zamontuję ten. Niestety przekaźnik znajduje się tutaj pod pokrywą i nie dojdę z rozlutownicą, ale nawet gdybym doszedł jakoś plecionką czy czymś, to potencjometr głośności znajduje się tutaj pod blachą. I tu już może być kłopot, ponieważ tym potencjometrem, tak jak wcześniej wspomniałem, trzeba delikatnie. Więc nie pozostaje nic innego jak odkręcenie tyłu, co już uczyniłem, odkręcenie tranzystorów, co i tak muszę w zasadzie zrobić, żeby wymienić pastę. Także czeka mnie sporo odkręcania. Zresztą już całe opakowanko śrubek, a to jeszcze nie wszystko.
No i mamy to. Także płyta wyleciała. Reszty przewodów raczej nie muszę tutaj odlutowywać, bo mam dostęp, tak jak widać, do każdego punktu na płycie. No niestety w niektórych przypadkach, żeby było lepiej, musi być gorzej. Teraz pewnie pan Przemysław łapie się za głowę i zadaje sobie pytanie, co ja robię z jego wzmacniaczem. No niestety poprawny serwis musi tak wyglądać, bo w innym przypadku nie mam dostępu do, tak jak tutaj na przykład, potencjometru głośności. Mamy nasz przekaźnik wyciągnięty, udało się go wylutować. Przy wymianie tego typu przekaźników, jeżeli zajdzie taka potrzeba, pamiętajcie, aby sprawdzić parametry samego przekaźnika. Ale jeżeli weźmiemy zamiennik tego przekaźnika, widzimy już teraz, że styki robocze mają nawet lepsze parametry niż ten stary przekaźnik. Wykonam pomiary tego przekaźnika oryginalnego, który siedział w A400. Przekaźnik został założony do imadełka. Lewy miernik, powiedzmy, przedstawia lewy kanał, prawy kanał i teraz zasilamy. I tak jak widać, mamy świetne wartości. Powtórzmy to jeszcze kilka razy. Także ten przekaźnik nie wymaga wymiany. Chciałbym także zaznaczyć, że wyniki, które są podane tutaj, jeszcze są przed skompensowaniem samych przewodów. Czyli mamy bardzo niską rezystancję styków przekaźnika i możemy go wlutować z powrotem. Jeszcze nie rozpocząłem procesu wylutu kondensatorów, a już w tym miejscu widzę zimny lód. To taki książkowy, można powiedzieć. Dlatego na pewno jak skończę z kondensatorami, to w kolejności następnej rozpoczynam przegląd samej płyty. No tutaj to miejsce widać, że jest mocno przebarwione. Tutaj też. Wylutowałem pierwszego malucha, który znajdował się blisko radiatora. Ma on parametry 2,2 mikro na 50 V. Teraz sobie sprawdzimy jego parametry rzeczywiste. 2,5 ohma, 214 mikrofaradów. Coraz częściej spotykam się z przekonaniem, że parametry 2,5 ohma przy niskich pojemnościach to już jest kondensator do wymiany. Tu jest nowy Nichicon zakupiony w Mauserze. Także ma 2,2 mikro 50 V. Pomierzmy go. Jest to nowy kondensator. 1,52 ohma, 2,2 mikro. Czyli co? Nowy kondensator też jest uszkodzony? Kondensatory o mniejszych pojemnościach zawsze mają ESR wyższe, najczęściej powyżej 1 ohma. Wynika to po prostu z fizycznej budowy kondensatora. Żeby nie było, że pomierzyłem tylko jeden kondensator, weźmy sobie inny. Jest to 3,3 mikro na 50 V. No i mamy parametry takie, jakie widzicie, czyli dalej ESR jest powyżej 1 ohma, więc te maluszki, które są tutaj zamontowane, są dalej sprawne i ich wymiana nie jest niezbędna w tym wzmacniaczu. Natomiast ja oczywiście także pomierzę inne kondensatory o innych pojemnościach. Jeżeli trafię na jakiś ciekawy przypadek, to oczywiście wam go pokażę. Sprawdziłem sobie wszystkie i wyobraźcie sobie, ani jeden z nich nie odbiega od parametrów znamionowych. Świadczy to tylko o tym, że wzmacniacz był używany w umiarkowany sposób. Także do kondensatorów jeszcze wrócę później. Natomiast teraz zajmiemy się tymi przełącznikami wyboru źródła oraz pętli do nagrywania. Po odlutowaniu 42 nóżek mamy dostęp do wnętrza przełącznika i tak jak widać, prawa strona i lewa strona są ciemne. Środek jest wygląda w miarę dobrze. Niemniej jednak musimy to wszystko wyczyścić i wypolerować, aby nie było kłopotu właśnie z przerywaniem dźwięku. I styki wyczyściłem, spolerowałem, nasmarowałem, więc możemy z powrotem składać przełącznik. Przełącznik złożyłem w całość, więc mogę go tutaj montować na swoje miejsce i zająć się drugim. I po demontażu przełącznika mamy podobną sytuację, czyli tutaj te skrajne części są do czyszczenia. Tutaj nawet troszeczkę gorzej wyglądają, szczególnie w tej lewej części. Tak czy siak do czyszczenia, polerowania i składania. Bardzo ważne, aby zadbać nie tylko stronę zewnętrzną, ale także wewnętrzną, aby je wyczyścić z kurzu i brudu. Na płycie znajdował się jeszcze jeden przekaźnik,
Tym razem przekaźnik jest otwieralny. Po czym poznaję? Jest taka charakterystyczna tasiemka izolacyjna, który został owinięty ten przekaźnik. Jest to wykonanie fabryczne, dlatego teraz możemy odkleić tę tasiemkę i tu w tym miejscu mamy zamki, które trzeba otworzyć. Zanim zacznę na ślepo rozbierać przekaźnik i czyścić styki, może warto najpierw przetestować ten przekaźnik, w jakim stanie są styki. Podłączyłem dwa mierniki, podajemy zasilanie na cewkę. Mamy 0,3 ohma i tutaj 0,04. O ile prawa strona jest w super stanie, sprawdźmy jeszcze raz, no to lewa już ma pół ohma na stykach. To już jest po kompensacji rezystancji przewodów. Więc nie pozostaje nic innego jak rozłożyć przekaźnik i jednak wyczyścić styki. Styki przekaźnika wyczyszczone, więc próba numer 2. No i mamy zdecydowaną poprawę. Jeszcze raz. Rezystancja na poziomie setnych ohma. Temat przekaźnika ogarnięty, więc można go wlutować do płyty i przejść do kolejnego etapu. Tym razem przesuwam się odrobinę w lewo z pracami na płycie i zdemontowałem przełącznik rodzaju wkładki gramofonowej. No, trzeba go otworzyć tak jak w poprzednich przełącznikach, sprawdzić stan styku, wyczyścić je, nasmarować, zakonserwować i złożyć. Jeśli chodzi o stan zanieczyszczenia, to i w tym wypadku nie ma tragedii. Przy demontażu zwróćcie tylko uwagę, iż tu są dwa rzędy. Pierwszy rząd jest podwójny, jest to taka blaszka podwójna, a z tyłu jest potrójna, żeby ich nie zamienić miejscami, bo przełącznik po prostu nie będzie działał prawidłowo. Przełącznik wyboru wkładki już zamontowałem. Teraz siedziałem troszeczkę nad zimnymi lutami tutaj płyty. Bardzo dużo tutaj było przy gniazdach RCA, także myślę, że bardzo często dochodziło do przerwania sygnału, albo wystarczyło tylko ruszyć przewodem z tyłu i dochodziło do przerwania sygnału. Tutaj jeszcze gdzieniegdzie poprawiłem te zimne luty, które wizualnie rzucały mi się w oczy. Oczywiście jeszcze później przejdę na mikroskop. A teraz zajmiemy się tym, co tygryski lubią najbardziej, czyli czyszczeniem potencjometrów, a w tym wypadku jest w zasadzie tylko jeden, ale specjalny potencjometr, ponieważ jest to oryginalny potencjometr głośności z wbudowanym balansem. W przypadku oryginalnego, tak jak ten, potencjometru głośności, nie jest potrzebna tokarka do tego, żeby otworzyć go. Tak jak widać tutaj w tym wypadku, jest specjalny pierścień, który jest elementem demontowalnym. I cały potencjometr mamy rozmontowany na części pierwsze, a tych części jest aż 11. Potencjometr jest ogólnie tłusty, czyli już musiał być psikany wcześniej. Środek, który był użyty, był całkiem dobry, bo potencjometr na pierwszy rzut oka nie wykazywał żadnych trzasków, ale spójrzcie tutaj na te ślizgacze. One są po prostu ciemne. Także demontaż tego potencjometru na części pierwsze i wyczyszczenie go będzie jak najbardziej prawidłowym działaniem serwisowym, aby go doprowadzić ponownie do 100% sprawności. Do wyczyszczenia potencjometru użyję środków firmy Deoxit. Są to seria F100L do powierzchni niemetalowych oraz seria D100L do powierzchni metalowych. Są to środki bezpieczne dla danych powierzchni, w związku z tym mogę je spokojnie używać. Natomiast jeżeli na powierzchniach metalowych D100L sobie nie poradzi, to użyję Argentum, z tym, że tutaj jeżeli będziecie kiedykolwiek używać Argentum do powierzchni metalowych, to bardzo uważajcie na ten płyn, ponieważ on jest bardzo silnym środkiem, dlatego po wyczyszczeniu powierzchni musicie spłukać Argentum dużą ilością wody destylowanej albo na przykład alkoholem. Ten środek może całkowicie zniszczyć tą powierzchnię metalową, czyli skutek będzie zupełnie odwrotny. Po wyczyszczeniu wszystkich elementów przeprowadzę także polerkę części metalowej za pomocą włókna szklanego, no i powoli zaczniemy składać te elementy. Deoxit serii F jest środkami
wysoko skoncentrowanymi, tak jak widzicie. W związku z tym wystarczy kropelka i możemy rozpocząć proces czyszczenia całej powierzchni. Przy okazji on zostawia taką leciutką warstewkę ochronną. No i tak jak widzicie, jak najbardziej czyści, nie uszkadzając powierzchni ścieżek oporowych. No i tak trzeba powtórzyć proces dla wszystkich ścieżek. Jeszcze taka informacja, ten punkcik tutaj to nie jest uszkodzenie ścieżki. Tutaj jest przejście z tej grubej ścieżki na tą cienką, na odejście filtru loudness. Część oporową już mamy wyczyszczoną i tak zostawiamy, czyli tam została taka mikroskopijna warstewka, która zabezpiecza tą ścieżkę. Teraz przejdziemy do tych wąsów, które tutaj wystają i zaaplikujemy D100. Odczekamy chwilę, aby środek miał szansę zareagować i wacikiem czyścimy wąs. Oczywiście delikatnie, nie przyciskamy, żeby nie zginać tych wąsów. Tak jak widać, powierzchnia jest coraz jaśniejsza. Świadczy o tym, że deoksyd działa. Powierzchnia wygląda znacznie lepiej, ale to jeszcze nie koniec. Po wypolerowaniu wygląda perfekcyjnie. Teraz te same czynności muszę przeprowadzić do każdego z tych elementów. Lewy ślizgacz jeszcze nie został wypolerowany, prawy został wypolerowany. Różnica jest widoczna gołym okiem. Zanim naniosę nowy smar spowalniający na części metalowe, należy go koniecznie wcześniej odtłuścić z na przykład pozostałości starego smaru lub brudem, który tam się do środka naniósł. Mogą być też na przykład opiłki metalowe, jeżeli potencjometr w ogóle pracował bez smaru. Potencjometr już złożyłem w całość. Zapiąłem już sondy, aby sprawdzić, czy został poprawnie złożony. Wskazania rezystancji lewego i prawego kanału potencjometru będziemy śledzić na miernikach. Potencjometr mamy ustawiony w pozycji minimum i balans, jak widzicie, jest ustawiony na 0. Więc zobaczymy, jak wygląda współbieżność. Przypominam tylko, że ten potencjometr nie jest regulowany. To oznacza, że oba ślizgacze są zamontowane na wałku i są nieobracalne, więc wskazania powinny być takie jak w momencie wyjścia z fabryki. Więc sprawdźmy, pójdziemy do góry. No już mamy delikatną różnicę. 1,628 kΩ, spora różnica. 15-13 kΩ, 34-31, 51-56 i koniec. 96-92. Gdzieś mniej więcej od tego miejsca występuje różnica na poziomie 4 kΩ. Mam jeszcze małego asa w rękawie, być może uda mi się jeszcze doprowadzić te dwie wartości, aby były w miarę zgodne. Wymieniłem ślizgacz, ponieważ mam taki potencjometr niesprawny, ale części z niego mogłem wykorzystać, więc wymieniłem ślizgacz. Zobaczmy, jak teraz będzie to wszystko wyglądało. No jest różnica. Teraz się znowu wyrównuje. Jest delikatna różnica. W miarę wyrównane. Znowu 2 kΩ różnicy. Teraz trochę więcej. No i co ciekawe, ta osiąga prawie znamionowe wartości, a tutaj wymieniłem tarczę, ślizgacz i dalej pokazuje 93 kΩ. Jeżeli oglądają to osoby, które wcześniej miały potencjometry oryginalne A400, dajcie znać, czy u Was też jest taka różnica w pomiarach. Oczywiście można to zniwelować balansem, ale jak zauważyliście, w niektórych momentach te pomiary były równe, w niektórych troszeczkę przechodziły z lewego na prawy kanał. Potencjometr już wylądował na swoim miejscu i w zasadzie to był ostatni element, który podlegał czyszczeniu, poza oczywiście radiatorem. Radiator wstępnie zmoczyłem izopropanolem, aby troszeczkę rozmiękczyć tą skruszałą, stwardniałą pastę. Jak widać, przynosi to efekt. Tutaj są podkładki, które oczywiście jak oderwę wymienimy. No, tak jak widać, pod spodem też już było, ta pasta już była taka gęsta, twarda, także nie będziemy się wygłupiać, damy nowe podkładki i powoli, jeśli uda mi się oderwać, no nie będzie to łatwe, żeby usunąć, tak jak widać. Trzeba będzie to niestety wszystko porządnie wyszurać. Nie chcę za bardzo używać metalowych przedmiotów, żeby podważyć tą podkładkę. Za cholerę nie idzie jej oderwać. W każdym razie świeża pasta na pewno zapewni lepszy termotransfer od tranzystorów do radiatora. Powiem wam, totalna porażka. Tak to się trzyma wszystko, że trzeba troszeczkę
użyć ciężkiego sprzętu. Znaczy to jest plastikowy patyczek, żeby nie porysował radiatora, ale to tylko pokazuje, jak te podkładki mocno siedziały na radiatorze, nie chciały się odkleić. Wszystko oczywiście usyfione. Wspaniale. No ale schodzi, zeszło, na szczęście. To trzeba wszystko doczyścić i uprzątnąć, aby zaraz nie było większego chlewu na warsztacie. Wzmacniacz wstępnie złożyłem. Jeszcze tutaj do poukładania są przewody oraz mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Możemy przeprowadzić wstępny rozruch. Oczywiście wstępny rozruch przez zabezpieczenie. Odpalamy i załączamy wzmacniacz do pracy. Trzymajcie kciuki. Dobra, żarówka rozbłysła i z powrotem zgasła. Słychać było przekaźnik wewnętrzny. Załączę jeszcze raz. Słychać było jeszcze raz przekaźnik. To jest dobra informacja, bo Protektor puścił przekaźniki, aby był sygnał na terminalach głośnikowych. Pierwsze odpalenie za nami. Nie było problemów, jak na razie przynajmniej. Więc kolejnym krokiem jest sprawdzenie, jak wygląda wzmacniany dźwięk przez ten wzmacniacz. Dlatego już tutaj z tyłu widać przewody, które zapięłem na terminalach głośnikowych. Załączamy generator do pracy. Sprawdzamy, jak wygląda wyjście. 400, 1.2, tu już delikatna jest rozbieżność. 4, 5.2, teraz znowu się zjeżdża. Tutaj znowu delikatnie rozjeżdża. Idziemy do samego odcięcia. I tutaj widać, że na końcu znowu delikatnie jest różnica na kanałach. 16,8, 17. Potencjometr, który został tutaj zastosowany, niestety nie jest to potencjometr drabinkowy, który jest bardzo dokładny. Dlatego stąd te delikatne różnice między kanałami w zależności od położenia gałki głośności. Ja sobie teraz przeprowadzę odsłuchy, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, z kondensatorami jeszcze nie skończyłem. Jak pewnie widzieliście nieraz na moich filmach, najczęściej wywalam kondensatory elektrolityczne, które znajdowały się w torze audio. W przypadku wzmacniacza A400 fabrycznie także znajdują się kondensatory elektrolityczne. Chciałbym zrobić mały eksperyment, mianowicie zamienić elektrolity, które znajdują się w torze audio, na WIMy. Z doświadczenia wiem, że taka właśnie zmiana powoduje spore różnice w dźwięku. Teraz przejdziemy do ustawienia prądu spoczynkowego, czyli BIAS-u w naszym Pionierze A400. I od razu ważna rzecz, w tym modelu najwięcej błędów bierze się nie z samej regulacji, tylko z tego, że ludzie mierzą w złym miejscu i później wychodzą im dziwne milivolty. Przede wszystkim taka podstawa, BIAS-u nie mierzy się amperomierzem szeregu. Mierzy się spadek napięcia na rezystorach emiterowych, końcówki mocy i z tego liczy się prąd. W A400 rezystory emiterowe mają po 0,33 ohma i są oznaczone jako para. Czasem na schemacie zebrane są wspólnym symbolem. Na przykład tak jak w tym wypadku jeden z kanałów ma R269. To potrafi mylić, bo wygląda to jako jeden rezystor, ale są to dwa osobne elementy, po jednym dla każdej połówki stopnia mocy. Zanim dotknę regulacji, wzmacniacz musi dojść do temperatury pracy. Więc załączam wzmacniacz do pracy, ustawiam gałkę głośności na 0, nie podaję żadnego sygnału, najlepiej jest wtedy odłączyć kolumny i zostawiam wzmacniacz włączony na około 10 minut. BIAS zależy od temperatury, więc ustawienie go na zimno często kończy się tym, że po rozgrzaniu wartość gdzieś tam ucieka. Zacznijmy od tego, co jest najważniejsze. BIAS zawsze odnosi się do prądu, a nie do napięcia. Napięcie na rezystorze to tylko sposób jego wyznaczenia. Akurat A400 producent podaje na schemacie wartości napięcia bezpośrednio przy rezystorach emiterowych końcówki mocy. W stopniu końcowym znajdują się dwa rezystory 0,33 ohma. Na schemacie są one oznaczone jako para.
i czasem opisane wspólnym symbolem, tak jak na przykład w tym wypadku. W rzeczywistości są to dwa osobne rezystory, po jednym na każdą połówkę mocy. Przy tych rezystorach na schemacie znajdują się wartości 12,5 mV oraz 13,5 mV. To nie są przypadkowe liczby, ani zakres regulacji między dwoma punktami. To są wartości spadku napięcia na pojedynczym rezystorze w stanie spoczynku. Tak jak tu widzimy, ja teraz mierzę pomiędzy rezystorami, natomiast jeżeli będziemy mierzyć jeden rezystor, to widzimy, że te wartości nie są nawet zbliżone do wartości fabrycznych podanych w schemacie. Przejdźmy więc do samej regulacji. Jesteśmy teraz wpięci na rezystor, który powinien wskazywać napięcie 12,5 mV. Także regulujemy, aby osiągnąć wartość 12,5. Nie w tą stronę. 12,6. Regulacja jest bardzo czuła. I teraz jeżeli przejdziemy na tak jakby drugą część tego rezystora podwójnego, powinniśmy otrzymać, tak jak w tym wypadku, około 13,5 mV. Teraz to samo uczynimy w lewym kanale. Tutaj mamy tą samą sytuację, czyli jest za mało. Dobra. Tutaj mamy troszeczkę za dużo i tak zostawiamy. W Pionierze A400 prąd spoczynkowy nie mierzymy bezpośrednio w miliamperach. W tym modelu, tak jak w zasadzie większości wzmacniaczy klasy AB, wyznacza się pośrednio przez pomiar spadku napięcia na rezystorach emiterowych. W końcówce mocy znajdują się dwa rezystory po 0,33 ohma. Producent przewidział pomiar na całej gałęzi i podaje wartość spadku napięcia w okolicach 2,5 do 13,5 mV. Suma rezystancji wynosi tutaj 0,66 ohma, więc z prawa ohma łatwo policzyć prąd spoczynkowy. Jeżeli na tej gałęzi mamy 13 mV, to prąd wynosi przybliżenie 20 mA. To jest właściwy bias do tego wzmacniacza. Finalnie wymieniłem elektrolity znajdujące się w torze audio na Wimy i po przesłuchaniu z oraz bez stwierdzam, że lepiej brzmi wzmacniacz z zainstalowanymi kondensatorami Wima. Jest taki bardziej otwarty w brzmieniu. Jako że już praktycznie wszystkie prace przy wzmacniaczu mamy wykonane, możemy przejść do pomiaru mocy wyjściowej. Wzmacniacz oferuje możliwość podłączenia kolumn o impedancji od 4 ohmów, więc pomiar wykonamy na obciążeniu 4 i 8 ohmów. W pierwszej kolejności obciążenie 8-ohmowe. Jedziemy do obcięcia czubków i przy obciążeniu 8-ohmowym mamy 18,8 V. Wynik przy obciążeniu 8-ohmowym to 44 W na kanał. Teraz przełączymy na 4-ohmowe. Jedziemy do góry. Przy poziomie 16 V następuje leciutkie obcinanie czubków. Przy 4 ohmach mamy moc wyjściową na poziomie 64 W na kanał. Prace przy wzmacniaczu już praktycznie zostały zakończone. W związku z tym ja przeprowadzę próby, testy oraz oczywiście odsłuchy, a Was zapraszam do podsumowania. Pionier A400 to urządzenie dla świadomego słuchacza. To wzmacniacz, który nie bierze jeńców. Jeśli w swoim systemie jest słabe ogniwo, Pionier od razu je wskaże. W zasadzie jego brzmienie określałbym jako chirurgicznie precyzyjne. Bas nie jest tu nadmuchany, jest krótki, zwarty i doskonale kontrolowany. Średnica jest niesamowicie przejrzysta, co sprawia, że wokale brzmią bardzo bezpośrednio, niemal tu i teraz. Wysokie tony są tutaj bardzo detaliczne. Po wymianie kondensatorze w torze audio scena dodatkowo się otworzyła i delikatnie rozjaśniło. Zniknęły lekkie przygaszenia góry, a detale stały się bardziej czytelne, bez wyrażania sztucznego wyostrzenia. W A400 nie znajdziecie tu miękkości ciepłego kocyka czy upiększonej rzeczywistości. To wzmacniacz dla kogoś, kto kocha dynamikę i chce słyszeć instrumenty takimi, jakie zostały zarejestrowane. Mimo upływu lat jego konstrukcja broni się niesamowitą muzykalnością wynikającą z prostoty. W świecie, gdzie nowoczesne wzmacniacze często są przeładowane procesorami DSP i zbędną elektroniką, taki powrót do korzeni jest niezwykle odświeżający.
Dla mnie to sprzęt, który wciąż potrafi zaskoczyć dźwiękiem. Dziś ceny tych wzmacniaczy są jeszcze w miarę przyzwoitym poziomie, więc jeśli ktoś trafi na niegrzebany egzemplarz, zdecydowanie warto rozważyć go do swojej kolekcji. Jeśli spodobał Ci się materiał, kliknij kciuk w górę, to naprawdę pomaga kanałowi. Jeśli interesują Cię rzetelny serwis i techniczne spojrzenie na audio, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku na kanale Sprzężenie Zwrotne.